Istnieje wiele niesamowitych seedów w Minecraft, ale jakie seedy są tak naprawdę takie najlepsze z najlepszych? Dzisiaj przedstawię Ci według mnie 12 najlepszych seedów w Minecraft 1.21. Zacznijmy sobie od seeda, który respi nas na sporym obszarze biomu z wiśniowymi drzewami. Cały obszar jest otoczony przez niesamowicie wyglądające góry, a żeby było jeszcze ładniej, to te góry są otoczone przez kolejne góry, które dodają całości naprawdę niesamowitego wyglądu. Jeżeli gracie na wersji Bedrock, to na tym seedzie pojawią wam się wkoło gór aż 4 różne wioski. No niestety na wersji Java nie ujrzymy tych wiosek, ale za to na obu wersjach pod naszym pięknym respem znajdziemy m.in. spawner mobów oraz Ancient City, czyli miejsce, w którym możemy spotkać Wardena. Jest to naprawdę niesamowite miejsce pod względem wizualnym, jak i strukturowym i powiem wam, że gdybym miał zaczynać grać survival, to zdecydowanie wybrałbym tego seeda. Drugi seed jest troszkę podobny, ale nie do końca. Respimy się na małej przestrzeni otoczonej pięknymi górami, a wkoło gór znajdziemy na przykład ala wulkan oraz prawie wszystkie biomy, w tym m.in. biom zimowy, łąki, zwykły las, dżunglę oraz sawannę. Oczywiście obok góry, czyli naszego respa, znajdziemy również niedużą wioskę. Coś, co wyróżnia tego seeda, jest to całe wizualne otoczenie. Ponieważ nie dość, że mamy każdy biom, to poza górą, w której się zrespiliśmy, jak się lekko przejdziemy za góry, to zobaczymy, że cały teren wkoło jest naprawdę niesamowicie wygenerowany. Na respie znajdziemy również 2 zniszczone portale do Netheru. Ale to nie wszystko, ponieważ pod mapą znajdziemy spawner mobów Ancient City oraz komnatę prób. Mamy tutaj dosłownie wszystko, o czym byśmy sobie tylko pomyśleli. Trzeci seed jest to bardzo specyficzny seed, ponieważ respimy się dosłownie na niedużej wyspie, a wkoło dosłownie nie ma żadnego innego lądu. Ale nie powinniśmy się martwić, ponieważ na wyspie znajdziemy Woodland Mansion, więc teoretycznie powinniśmy jakoś przeżyć. Pod wyspą znajdziemy ogromne jaskinie prowadzące w głąb ziemi i doprowadzą nas do pięknie zarośniętego Ancient City, co dodaje całej wyspie nieziemskiego klimatu. Ale jakby tego było jeszcze mało, to również obok pod ziemią znajdziemy nie jedną, a aż 2 komnaty prób oraz wkoło tego wszystkiego pod ziemią znajdziemy nie jedną, nie 2, nie 3, a aż 4 różne spawnery mobów, co w połączeniu z niedużą wyspą, gdzie żadnego lądu wkoło nie ma, jest czymś naprawdę niesamowitym. Jest to idealny seed dla graczy, którzy chcieliby zagrać na niewielkiej wyspie z niesamowitymi podziałami oraz poczuć się jak prawdziwi rozbitkowie. Kolejny seed jest troszkę podobny do poprzedniego, ponieważ znów respimy się na wyspie, na której jest Woodland Mansion, ale różnica jest taka, że wkoło wyspy mamy normalnie ląd oraz na samej wyspie znajduje się również wioska, co w połączeniu z wielką willą pillagerów daje efekt potężnej wyspy osiedlonej przez pillagerów. Oczywiście pod wyspą znajdziemy komnatę prób, no i jak odejdziemy troszkę od wyspy, to znajdziemy pod ziemią Ancient City. Piąty seed jest idealny dla miłośników śnieżnych biomów. Respimy się w pięknej, zasypanej dolinie pomiędzy zasypanymi śniegiem górami. Dodatkowo na jednej ze ścian gór będzie do środka spływać lawa, więc radzę szybko ściąć drewno, bo inaczej po prostu całe spłonie. Ale co czyni ten seed jeszcze lepszy? No na pewno to, że wkoło tych gór znajdziemy aż 5 Ancient City. Do tego oczywiście pod ziemią znajdziemy parę komnat prób, jak i spawnerów mobów. No i zaledwie 1000 kratek od naszego respa znajduje się Stronghold, no i oczywiście nie można zapomnieć o masie wiosek, które znajdziemy wkoło gór, co tworzy tego seeda jednym z najlepszych pod względem strukturowym. Jako iż ja kocham biom z wiśniowymi drzewami, to ten seed bardzo mi przypadł do gustu. Respimy się w dolinie otoczonej w całości przez właśnie wiśniowy biom. Do tego na samym środku doliny również wygenerowana została wioska, co daje idealny start do survivalu. Minecraft postanowił również, że wygeneruje wejście do tej doliny poprzez jaskinię, dzięki czemu można ładnie wybudować wejście bez potrzeby niszczenia tego pięknego terenu. Niedaleko od naszego spawnu znajdziemy również niemały biom grzybowy. Oczywiście pod ziemią znajdziemy Ancient City, jak i komnatę prób, ale coś, co wyróżnia tego seeda, jest to podwójny Stronghold. Ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim, no i to w połączeniu z tym wszystkim daje naprawdę niesamowity seed. Jeżeli poprzedni seed był dla Ciebie zbyt prosty, mam na myśli ilość struktur w pobliżu i chciałbyś mieć trochę trudniej, to 7. seed będzie idealny dla Ciebie. Respimy się na dużej powierzchni, która posiada spore jeziorko oraz wioskę położoną właśnie na tym jeziorku. Całość jest otoczona górami, na których jest biom z wiśniowymi drzewami, a pod ziemią znajdziemy tylko opuszczoną jaskinię oraz komnatę prób. Woda, klify, góry. Te 3 słowa opisują 8. seeda w dzisiejszym odcinku. Respimy się na środku dużego jeziora, które jest otoczone masą pionowych klifów, z których spadnięcie mogłoby zaboleć. Poza klifami mamy również bardzo ładny widok na górę oraz mamy masę wejść do jaskiń, co czyni to miejsce idealnym pod swoją bazę. Pod górami znajdziemy 2 Ancient City, a jedno z wejść do jaskini prowadzi wprost do jednego z nich. Natomiast stricte pod jeziorkiem znajdziemy opuszczoną jaskinię o sporych rozmiarach.
Dziewiąty City jest o tyle niesamowity, że dzieli on w piękny sposób dżunglę oraz biom lodowo-zimowy. Do tego góra lodowa idealnie łączy się ze zwykłymi górami i dzieli to w bardzo przyjemny sposób. Do tego na zboczu z gór znajdziemy świątynię oraz naprawdę piękną zatokę z klifami i górami. Gdyby tego było mało, w koło pięknych gór znajdziemy aż 6 Ancient City, co jest imponującym wynikiem. Nikt by się nie spodziewał, że ktoś postanowi wybudować wioskę tuż u podnóża wielkiego wulkanu. Oczywiście wulkan w cudzysłowie, ponieważ jest to wulkan tylko wizualnie. Lawy po prostu w nim nie ma. Za to w środku znajdziemy malutki biom dżungli oraz przepiękne jaskinie w samym środku wulkanu. Pod wulkanem znajdziemy oczywiście Ancient City i jest to idealny seed na świat hardcore, ponieważ wygląda naprawdę niesamowicie, a pomyśleć, ile ciekawych pomysłów i budowli można tutaj ogarnąć. Kolejny seed respi nas w niesamowicie wielkiej i pięknej dolinie. Jak znalazłem tego seeda, aż sam na jakimś serwerze chętnie bym zagrał i pobudował w tej dolinie jakieś niesamowite budowle. Poza opuszczonymi jaskiniami, które są pod ziemią, znajdziemy również Ancient City oraz wioskę z villagerami oczywiście na powierzchni. Moim zdaniem jest to najlepszy seed na serwer multiplayer, żeby pograć sobie ze znajomymi po prostu jakiś survival. Niby normalny teren, a tu nagle Woodland Mansion. Tak, villagerowie postanowili wybudować swoją ukrytą bazę w dużej dolinie. Natomiast jeśli nie udamy się do niej szybko po odkryciu jej, villagerowie postanowią zatuszować swoje zbrodnie, podpalając swoją bazę. Także musimy być gotów, aby szybko pobiec i zapobiec tej tragedii. Oczywiście śmieszkuję sobie, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli faktycznie zapobiegniemy spaleniu willi, to możemy to przekształcić w naprawdę niesamowitą bazę w idealnym miejscu. Napiszcie w komentarzu, który seed wam się najbardziej spodobał, a ja będę uciekać. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!